Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego małego vloga o małej przyczepce. Zapraszam Was dzisiaj na odcinek lokowany, a lokować Wam będę kolejny akumulator od Li-Time. Jakiś czas temu przedstawiałem Wam akumulator wykonany w technologii LiFe PO4, który miał zamontowane maty grzewcze, które to z kolei pozwalały ładować go w niskich temperaturach. I wtedy zadałem takie pytanie, co jeszcze można załadować do baterii, w co można ją wyposażyć. Mieliśmy już baterię z zabezpieczeniem przed ładowaniem w niskich temperaturach, mieliśmy baterię z łącznością Bluetooth, z możliwością podglądu jego stanu w aplikacji. Mieliśmy właśnie owe maty podgrzewane i na to pytanie odpowiedziała mi firma Li-Time, przysyłając akumulator do prezentacji, który jest chyba najbardziej dopakowany w gadżety akumulatorem w ich ofercie. Więc na początek zapraszam Was na klasyczny unboxing i omówienie funkcji tego akumulatora. Przystępuję do otwarcia naszego kartonu, naszej przesyłki. W środku, na samej górze, znajdziemy skoroszyt z instrukcjami i ulotkami. W górnej pokrywie z pianki znajdziemy śrubki, które wkręca się w bieguny akumulatora. Pod spodem, to ciasno jest upakowane, mamy akumulator w takim woreczku. Teraz może uda mi się to wszystko za jednym zamachem wyciągnąć, ale muszę Was odłożyć. Na spodzie kartonu znajduje się też pianka ochronna. Na samym początku możemy zobaczyć, w co ten akumulator jest wyposażony. Jak widzicie, mamy tutaj 12,8 V akumulator. Pojemność to 100 Ah, co przekłada się na 1280 Wh energii. Mamy tu też zamontowany system ochrony ładowania w niskiej temperaturze. System automatycznego podgrzewania. Tutaj możemy zobaczyć, że bateria jest specjalnie przystosowana do montowania pod siedzenie popularnych samochodów, które są przerabiane na kampery. No i to, co podoba mi się najbardziej w tym akumulatorze, to to, że mamy tutaj moduł Bluetooth i możemy za pomocą aplikacji podglądać jego aktualny stan. Odłożymy sobie to na razie na bok i zajrzyjmy do skoroszytu. Mamy tu instrukcję obsługi w języku angielskim, ulotka z kodem QR, który doprowadzi nas do szybkiej instrukcji obsługi aplikacji oraz do działu często zadawanych pytań i odpowiedzi. Na drugiej stronie mamy taką szybką instrukcję, co zrobić, kiedy już rozpakujemy nasz akumulator i chcielibyśmy go podłączyć. Mamy tu także katalog innych akumulatorów oferowanych przez Li-Time. Karta serwisowa z szybką, początkową instrukcją obsługi. Wiatr zaraz nam porwie, już właśnie jedną zabrał. Instrukcja napisana jest w języku angielskim oraz niemieckim. Po lewej stronie mamy kody QR, z których pierwszy odeśle nas do wideo instrukcji instalacji, a dwa pozostałe służą do zarejestrowania gwarancji w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Dalej znajduje się opis produktu. Możemy przeczytać właśnie to, co już sobie sprawdziliśmy na obudowie akumulatora, czyli mamy akumulator 12,8 V, 100 Ah. Napięcie ładowanie to 14,4 V. Minimalne wymagane napięcie do uruchomienia systemu grzania to 10 A. Maksymalny prąd rozładowania to 200 A, a maksymalna moc rozładowania to 2560 W. Poniżej możemy sprawdzić wymiary,
akumulatora. Jego szerokość to 177 mm, jego wysokość to 189 mm, a długość to 358 mm. Mamy tutaj biegun ujemny oraz biegun dodatni, w które musimy zamontować nasze śrubki do podłączania kabli. Z kolejnej strony dowiemy się, że w akumulatorze zamontowany jest moduł Bluetooth 5.0. Poniżej znajdziemy kod QR, który odeśle nas do Apple Store, jeżeli mamy sprzęt Apple, oraz do sklepu Google, jeżeli używamy systemu Android. A tutaj instrukcja łączenia akumulatora z aplikacją. Ja już aplikację mam zainstalowaną w telefonie, także ten krok sobie pominiemy, a za moment spróbujemy połączyć się z tym akumulatorem. Kolejne strony to instrukcje bezpieczeństwa oraz ostrzeżenia, czyli to, czego nie powinniśmy robić z tym akumulatorem. Następnie widzimy spis treści. Przejdziemy sobie teraz do parametrów baterii. I tu znowu małe powtórzenie. Mamy tu akumulator wykonany w technologii litowo-żelazowo-fosforowej. Ilość cykli rozładowania i ładowania to 4000. System zarządzania baterią, czyli BMS, mamy tutaj 200 amperowy. Jest tu też podana metoda ładowania, napięcie ładowania 14,4 V i tak jak wcześniej sobie przeczytaliśmy, minimalne napięcie ładowania dla funkcji podgrzewania to 10 A. Maksymalny prąd ładowania to 100 A, maksymalny prąd rozładowania to 200 A. Maksymalna moc wyjściowa to 2560 W. Tutaj mamy wymiary, ale nie widzę nigdzie wagi. Ale wydaje mi się, że ten akumulator waży około 10 kg. Mamy tutaj nawet wyszczególnioną siłę, z jaką powinniśmy dokręcić śruby mocujące kable podłączeniowe. Klasa szczelności to IP65. Zakres temperatur pracy przy ładowaniu to od -20 stopni do +50. Rozładowania od -20 do 60 stopni Celsjusza, a przechowywania od -10 do +50 stopni. Temperatura podgrzewania, temperatura zewnętrzna, nie chodzi tutaj o temperaturę, którą osiągają maty grzewcze, tylko o tą, w jakiej temperaturze włączy się system podgrzewania, to od -20 stopni Celsjusza do +5 stopni. Do tego przejdziemy sobie za chwilę. Przewidywany czas podgrzewania akumulatora przy zastosowaniu ładowarki 10-amperowej to 70 do 90 minut z temperatury -10 stopni Celsjusza i około 100 do 150 minut przy temperaturze wynoszącej -20 stopni Celsjusza. Tutaj mamy informację, że akumulator jest zabezpieczony funkcję zabezpieczenia ładowania w niskich temperaturach. Akumulator wznawia ładowanie, kiedy jego temperatura osiągnie 5 stopni Celsjusza. Dlatego funkcja podgrzewania jest tak ważna przy używaniu akumulatora w warunkach zimowych. Jak zapewne pamiętacie, akumulatorów wykonanych w technologii LiFePO4 nie powinno się ładować w niskich temperaturach. Można ich używać w minusowej temperaturze, ale nie wolno ładować ich poniżej 0 stopni Celsjusza, gdyż spowoduje to najprawdopodobniej uszkodzenie akumulatora. Jeżeli temperatura akumulatora spadnie poniżej zera w zakresie od -20 stopni do +5 stopni i kiedy zaczniemy go ładować, kiedy podłączymy źródło ładowania, to najpierw energia z ładowarki zostanie przekierowana na maty grzewcze, które podgrzeją akumulator do bezpiecznej temperatury +5 stopni i jeżeli ta temperatura zostanie osiągnięta, to system ładowania z powrotem pozwoli ładować akumulator, przełączy energię z mat grzewczych na ładowanie. I słuchajcie, to co jest niesamowite i innowacyjne w tym modelu akumulatora, to
tryby nagrzewania. Mamy pierwszy, zwykły, ustawiony jako domyślny, w którym akumulator jest ogrzewany za pomocą zewnętrznego urządzenia ładującego, takiego jak ładowarka bądź inne źródło typu panel fotowoltaiczny. I kiedy ten system ładowania ma przynajmniej 10 A, wtedy BMS przerzuca prąd z ładowania na maty grzewcze, tak żeby ochronić akumulator przed uszkodzeniem. Maty rozgrzewają akumulator do bezpiecznej temperatury plus 5 stopni Celsjusza i w tym momencie z powrotem prąd jest przekazywany z mat grzewczych na ładowanie akumulatora. Drugi tryb to tryb energooszczędny, tryb samoogrzewania. Akumulator wykorzysta wtedy zgromadzoną w sobie energię do uruchomienia mat grzewczych. W tym trybie możemy oszczędzić czas pomiędzy rozpoczęciem nagrzewania a dostępnością ładowarki. Na przykład jeżeli mamy zamontowany system ładowania z instalacji samochodu, a wiemy, że nie będziemy daleko jechać, robić dużego przejazdu, możemy odpowiednio wcześniej ustawić tryb samoogrzewania w aplikacji, a później w czasie przejazdu uzupełnić energię w akumulatorze. Oczywiście w instrukcji obsługi znajdziecie więcej szczegółów dotyczących tego trybu ładowania. Możemy teraz przejść do metod ładowania. Jak widzicie, akumulator taki można spokojnie ładować za pomocą paneli fotowoltaicznych i odpowiedniego kontrolera, który ma funkcję ładowania akumulatorów LiFe PO4. Zalecana moc panela to 400 W. I dla panelu o takiej mocy są tu podane czasy ładowania. Jeżeli Wasz kontroler ładowania nie ma automatycznego trybu LiFe PO4, są tutaj podane ustawienia, jak manualnie można go ustawić, żeby bezpiecznie ładować tego typu akumulator. Oczywiście następną metodą ładowania jest ładowanie za pomocą przeznaczonej do tego dedykowanej ładowarki. Możemy także ładować te baterie za pomocą alternatora lub generatora prądu. A na tej stronie znajdują się rekomendowane grubości kabli podłączeniowych. A o kablach mowa dlatego, że w dalszej części instrukcji możemy przeczytać, jak łączyć ze sobą akumulatory w większe banki energii. Bo takie akumulatory nadają się nie tylko do zasilania naszych małych przyczepek czy kamperów, ale można z nich budować instalacje off-grid do domu. A na końcu mamy wyjaśnienie, co zrobić, kiedy nasz akumulator przestaje działać. I w ten sposób doszliśmy do końca naszej instrukcji obsługi. Przetrwaliśmy. Zrobimy teraz coś fajnego, czyli podłączymy akumulator do instalacji naszej Eni. Najpierw zdejmiemy plasticzki zabezpieczające bieguny akumulatora. Rozpakujemy w końcu śrubki, bo leżą tu takie smutne na boku w woreczku. A jeszcze podkładeczka wychodź, taka nieśmiała. Przedstaw się Państwu. Nasze śrubki montujemy, wkręcając je w gwinty, a na górę, kiedy podłączymy już kabelki, dajemy zabezpieczenie, tak żeby nam się tu przez przypadek nic nie zwarło. Wielką zaletą akumulatorów LiFe PO4 jest ich waga i łatwość montażu, przenoszenia, bo przy tych samych rozmiarach mój stary kwasiak i przy tej samej pojemności 100 Ah ważył 25 kg, a ten myślę waży jakieś 10, nie więcej. Można go spokojnie unieść jedną ręką. Akumulator został wpięty do systemu, nic się nie zaiskrzyło, nie zapaliło, więc chyba jest dobrze. Dobra, sprawdzimy, czy wszystko jest ok. Mamy światło. Mamy światło. Podłączmy panel fotowoltaiczny. Nie spodziewam się spektakularnego ładowania, bo mamy już godzinę prawie 19. Słońce nisko nad horyzontem chyli się ku zachodowi.
Zaraz włączę aplikację i spróbujemy połączyć się z nowym akumulatorem. Włączamy aplikację. Tu jak widzicie mam już na liście mój poprzedni akumulator od Litime, ale z nim niestety nie połączymy się, bo aktualnie znajduje się w domu. Spróbujemy więc dodać nowy akumulator i teraz możemy wybrać albo skanowanie kodu QR, albo wyszukać za pomocą Bluetooth. Także szukamy urządzenia. Mamy tu urządzenie w pobliżu. Teraz musimy podać numer seryjny naszego urządzenia. Po wpisaniu numeru mamy powiadomienie, że urządzenie zostało podłączone pomyślnie. Wyświetlimy sobie to urządzenie. No i mamy informację. U góry ekranu mamy na razie numer seryjny zamiast nazwy urządzenia. Możemy sobie to zmienić. Wpiszemy go sobie jako Litime 2. I możemy w tej chwili sprawdzić, co się dzieje z naszym akumulatorem. Jak widzicie, naładowanie akumulatora to 53%. Szacowany czas do pełnego naładowania to około 31 godzin. Widzicie, waha się między 20 a 30. Moc ładowania w tej chwili to 30 lub 20 W skacze. Tak jak mówiłem, pozycja nie jest super, a poza tym słońce jest już nisko. Prąd ładowania 2-3 A, skaczący na 1,5. Napięcie 13,3 V. No i tutaj pojemność, tak jak wyżej, 53%, 53 Ah. I tu, moi drodzy, pojawiła nam się nowa opcja w aplikacji. Przy poprzednim akumulatorze tego nie było, mianowicie ogrzewanie. Wejdźmy sobie. No tak, samo ogrzewanie jest wyłączone. Kiedy jest tak ciepło jak teraz, nie możemy wejść w to menu, zobaczyć co tam jest, ale możemy sprawdzić rdzeń elektryczny, status komórek jest w porządku oraz zbalansowanie celi, z których składa się akumulator. Jak widzicie, wszystko jest w porządku. Poniżej możemy sprawdzić informacje o baterii, takie jak numer seryjny. Aktualna temperatura akumulatora, jak widać, wynosi 18 stopni. Liczba cykli ładowania to jest pierwszy i wersja oprogramowania układowego. A jeżeli ekran przesuniemy w bok, przeskakujemy do poprzedniej baterii. Czyli za pomocą aplikacji możemy w bardzo łatwy sposób przełączać się między akumulatorami, sprawdzając ich stan, jeżeli budujemy większy bank energii. Jeżeli wejdziemy w ustawienia dodatkowe, możemy tutaj wyłączyć rozładowanie akumulatora, czyli tak, żeby nie podawał nam prądu. Można wyłączyć całkowicie akumulator lub usunąć sprzęt z naszej aplikacji. Ale tutaj mamy dostęp do trybu ogrzewania, więc możemy wejść w to menu i mamy ustawiony tryb konwencjonalny. Możemy też ustawić, tak jak czytaliśmy wcześniej w instrukcji obsługi, tryb oszczędzania energii. Niestety tym razem nie mogę Wam pokazać w podczerwieni, jak ten system działa. Mamy maj, wiosenne temperatury, ale gdyby trafił się przymrozek, to będę monitorował sytuację. Jeżeli chcielibyście poznać pełną gamę modeli akumulatorów od Litime, zapraszam Was na ich stronę, której adres jako link znajdziecie w opisie filmu. Na ich stronie znajdziecie nie tylko akumulatory przeznaczone do karavaningu, ale także do zasilania silników łodzi motorowych czy budowania instalacji off-grid w Waszych domach. Jeżeli szukacie akumulatora, na pewno znajdziecie coś dla siebie. Oczywiście, jeżeli zdecydujecie się na któryś z akumulatorów, może na ten, który właśnie Wam dzisiaj przedstawiłem, to nie zapomnijcie o kodzie rabatowym, który pojawi się tutaj, który także znajdziecie w opisie filmu. A ja się z Wami już żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!